I tu się odzywa sentyment, wspomnienia właśnie Gosi. Ojej, mój Rafcio. Mój bohater, jak później mnie nazywała, jak się później jeszcze paradoksalnie okazało, że może to chyba nie paradoksalnie, to chyba złe słowo, ale później sobie jakieś tutaj dopasuje, jak na ironię chyba raczej. Najpierw jest zachwycona, czego to ja nie przyszedłem i jak wyszedłem z tego, a później mnie razem dzisiaj z byłym mężem miesza z błotem. O ile, bo ja nie wiem tego i nie mam zamiaru śledzić nikogo i patrzeć, jak to tam jest. O ile nie są, ale chyba są. Z tego, co mi pisał właśnie Zenek, że oni sobie na wycieczkę gdzieś tam niedawno do Włoch polecieli, to chyba są razem. Tym bardziej jest to ciekawa sytuacja i nieciekawa zarazem, ale dobra dla ostrzeżenia innych osób, żeby się nie wpakowali w takie coś, tak jak ja. No i ona właśnie to zachwycona, później mnie neguje, ale to dopiero negujemy za kilka lat, spokojnie. No to, że ona by się zobaczyła po takim czasie. No czemu nie? No to warto odświeżyć jakieś tam znajomości. No, koleżanka jak każda inna. Może się tyle nie widzieliśmy, no to chyba fajnie. No i się gdzieś tam widzimy w Lasku Brzeźnińskim, na ławce. Ja mówię, no bo tu mi było akurat po drodze, bo odbierałem jeszcze takie, zanim się stanie na nogi, to jest takie jeszcze tam wsparcie, takim MOPR-u czy jakichś innych instytucji i miałem ze sklepu społecznego odebrać jedzenie. Ja się źle czułem, mi było głupio, łyso. Ja mówię, kurde, Gosia, bo ona chciała ze mną tam pójść. Nie dość, że ja kulawy, z 2 kulami, bo jeszcze nie chodziłem z 1 kulą nawet. I mówię, ty jesteś tutaj panią jakąś dyrektor, czy kim, kierownikiem firmy, nie? W jakimś tam ładnym sweterku wyskoczyła. Ja mówię, ja nic, mówię sobie w głowie, a tutaj jakimiś takimi łagodniejszymi słowami, przecież ja nic nie znaczę, co ja wyszedłem z rowu, z ławki, a ona uśmiechnięta, to ona mi pomoże z tymi tutaj paczkami, nie, z tym jedzeniem. Ale jeszcze, no właśnie, ale tutaj sobie siedzimy na tej ławce i sobie, no tak jak są ławki w parku, siedzimy na 2 końcach, no normalne, nie? To jeszcze i tak była pandemia, ale to nawet nie o to chodziło, bo kto by się tym przejmował. I ona w tym sweterku właśnie, jak dziś pamiętam, i no chodź, mój Rafcio, chodź się przytulimy. No, ja jestem w takich, bo to zawsze jest w głowie, no bo to też przecież pytam, nie? Co tam słychać u Zenka, co tam jak już dzieci duże, małe i tak dalej. No to tak jakoś tak, no tak jak obcy z obcym, nie? Czasami się obcy, no, że kiedyś tam kogoś tam znałeś, no to się przytulasz jakoś tak no bezpłciowo, bezuczuciowo. No i tutaj mówi, no to, że tam pomoże mi z tymi bagażami i fajnie. No to mnie odwiozła, poszedłem do domu i robiłem swoje, czyli dalej ten kanał. No jakieś właśnie się zaczęło pisanie, ja mówię, że ja muszę jeździć tutaj do protezowni, że akurat na tym samym niemal osiedlu, to ona będzie mi pomagała, nie? I że Zenek wszystko wie, on się zgodził i tu użyczają samochód, jeździmy razem i nie ma problemu, no problem. No to okej, no miło mi bardzo, fajnie, no. Bo jeszcze była wcześniej, tutaj też był jeszcze, Kongo było takie straszne, że wcześniej była zrzuta na kolano. No właściwie nie wcześniej, to inaczej, to właśnie dzięki niej, ale wcześniej już o tym myślałem, tylko nie wiedziałem jak to ugryźć. I założyliśmy taką zrzutkę na kolano, nie, takie lepsze, bo to ja jeszcze byłem, no, takim próbnym byłem. I był tam ktoś, był taki filantrop, który dużo, no większość, 90%
wpłacił tej kasy, tylko jako różne niki. Po prostu nie chciał się ujawniać i chciał, żeby to było w napięciu, żeby to trwało chyba miesiąc, jakoś tak to trwało. Ona mnie uspokajała, że spokojnie i tak to kolano będzie, nie? No i tam wpłacały różne osoby na tyle, ile mogły. Ja każdemu do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny. Tak jak wtedy nic tutaj się nie zmieniło, ale potem właśnie jak już było te różne cyrki i ta huśtawka, ten cały Armagedon, to się spotykałem już od razu na YouTubie z takim wielkim hejtem. Tam kilku osób, które mi wyżygiwały, że będą mnie podliczały. Jedna taka laseczka z Anglii, siostrzyczka, tutaj typa, któremu pomogłem rozwinąć kanał. Dzisiaj już rozumiem, dlaczego YouTuberzy nie chcą sobie pomagać, nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Ale to też jest zupełnie inny kanał. Niech mu lekka ziemia będzie, a ona mi, że ja w SMS-a, którego też mam, screen, że ja w mordzie jeszcze przyniosę te 500 funtów do jakiegoś tam znajomego, nazwijmy to, sklepu. A? I to jest takie towarzystwo właśnie, jedno warte drugiego. Aż się żygać chcę od tego, dlatego że to już, no jeżeli komuś pomagasz i nawet jeżeli, nawet gdyby później wyszło, że coś tam z jakiegoś powodu nie jestem zadowolony, to ja nie będę komuś żałował, jeżeli dałem w dobrej wierze, czyli był zacny, szczytny cel, to niech to komuś służy, czy to będzie operacja, czy proteza, czy cokolwiek innego. A potem to już nikogo nie powinno, nie odwracasz się i nie wyżygujesz tego, że komuś coś dałeś, bo to jest grzech, nie? Grzech w cudzysłowie i w przenośni dosłownie. Czy to chodzi o wiarę, czy nie? Po prostu tak się nie robi, nie? Takie niesmaczne, nieetyczne. Ale to pomijając. Summa summarum dostałem to kolano od kogoś innego. No. Generalnie. Zresztą tak jak i skuter później, ale to też kolejny tam temat. I rozmawialiśmy na różne takie tam tematy, pierdoły różne, ale widzę, że pstryka jakieś zdjęcia aparatem telefonicznym, smartfonem. Ja wtedy miałem już jakiś prosty właśnie aparat, nie lustrzankę, kompaktowy, z obiektywem wysuwanym. I on to zachwyciło. Spodobały się fotografie właśnie robione aparatem fotograficznym. Mówię, że to jest zupełnie inna bajka, inna plastyka, inne to, inne tamto. No i potem też zapragnąłem mieć właśnie aparat, pomogłem jej kupić. Dostała też ode mnie na obiektyw taki porządniejszy. Ale jakoś nie wyżyguje tego tysiaka, nie? No. I kurde, coraz częściej jest u mnie na tym pokoju, nie? Nie ma dzień w dzień. Ja mówię, no ale zaraz. A Zenek? On ma swój świat, oni się w ogóle tam ze sobą oni się ze sobą nie trzymają i tak już 10 lat i każdy osobno, tylko ich łączy dach, tam 2 synów, Franek i Dawid. Dawid już jest duży, już założył rodzinę, Franek dopiero ma tam naście lat, to trzeba się, ale pamiętaj, Gosia, zawsze Franek na pierwszym miejscu. I tak było rzeczywiście tutaj pod Bogiem, czy jak to tam ludzie mówią, zawsze Franek i pies jeszcze. No to najpierw tamtych załatwiasz, a ja sobie mogę czekać. Bo to takie jest... No, człowiek ma, nie wiem, normalny, mądry człowiek, inteligentny, wie, że jeżeli ktoś jest z kimś, no to potrafi się wczuć w to, nie? I mówi, no ale chwileczkę, no, a twój dom? No, przecież zaraz, no przyjechałeś, jest o 10, jest już 20, no. Tak minęło kilka miesięcy, bez jakiegoś tam bliższego kontaktu, nie? Ale ona, że się rozwodzi, że
No właśnie, i to jest to, że ja bym nie chciał na nią narzekać, ale muszę powiedzieć, jak było. Więc ja byłem nastawiony, bo mam zresztą dużo filmów, które zostały nieemitowane na test misji, ale w moim właśnie takim wkurzeniu, w tej frustracji ja je nagrałem. I byłem cholernie nastawiony anty, zresztą się nigdy z Zenkiem nie widzieliśmy, i że oni ze sobą nie żyją od 10 lat i tak dalej. I wiecie, tu jest bardzo ważny taki punkt całego tego programu, że może cię kobieta nie wiem jak zapewniać, no to nie warto wierzyć, bo różnie bywa, nie? Że taką tutaj największą kartą przetargową i w to można było uwierzyć, nie dość, że jedną nogą, no właśnie, nie dość, że te słowa, nastawianie anty, że ją wyzywał, poniżał przy kolegach gdzieś tam przy meczu, nie? Że słyszała w pokoju, jak się śmieją z niej, czy on się śmieje, ale oni tam mu wtórowali, że jest coś takiego, że no można kogoś zapewniać, no to jeszcze tam kiwasz głową, no załóżmy, nie? Załóżmy, że nie jesteś z nim ktokolwiek, nie? Z kimś tam tyle i tyle lat. Ale jeżeli to widzisz czyny, jeżeli ty widzisz, że ktoś ci wchodzi już jedną nogą, a później dwoma do domu, no to cię przekonuje. Tu już nie ma jakiejś dywagacji, to widzisz po prostu i tutaj nie ma, że ty się wpieprzasz w małżeństwo, tylko ta osoba daje wyraźne znaki, że tam nic ich nie łączy, nic się nie dzieje, nie mają nic ze sobą wspólnego, mało tego, to jeżeli facet siedzi w domu, to nic, mija miesiąc, dwa, no w porządku, wychodzi rano, wraca wieczorem, przecież jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, nawet nie zapyta, mało tego, jaka zmiana kobiety, nie do poznania, bo i tutaj muszę to powiedzieć, żeby można było sobie jakoś to zwizualizować, jaka tutaj nastała przemiana kobiety. Załóżmy takiej trochę, no może nie jakoś super przykości, ale jednak takiej bardziej w gorsecie wyszczuplającym, nie, w barchanowych gaciach. Dochodzi do tego, że tu nowe fryzury, nowe pazury, nowa bielizna, szczuplutka laska się robi, nie? I się zapisuje na jakieś fitnessy, aerobiki. Nie mogę tu zdradzać gdzie i co i jak, trochę zmieniłem, gdzie się zapisała. I wiesz, dama, kobieta, nie? Super. I co? Dzięki mnie, no tak, dzięki mnie, nie? I facet tam sobie siedzi i nic nie widzi. Mało tego, zajmuje się niezwykle, zaangażowana jest w fotografię, zakłada Instagrama, gdzieś tam jakieś odnosi małe sukcesiki. Gdzieś tam też jest w telewizji z tymi fitnessami, gdzieś tam fit, żarcia, pierdoły, nie? A ten nic nie widzi, kompletnie nic. No to mówię, wiesz, bo to jest tak, że no chcąc, nie chcąc, przekonuje cię takie coś, bo nawet jeżeli się, przede wszystkim, jeżeli się spotykamy z kimś, z kimkolwiek i mamy wiedzę, że ktoś ma męża, żonę, to jakby z automatu jest taki, tu się nawet nie myśli przez ułamek sekundy, nie? Że można było z tą osobą coś. Kiedyś tam była koleżanką, wzruszasz ramię, ale fajnie było, nie? Fajnie. Ta cię zagina, że ma do dzisiaj zdjęcia. No kurde, no serio, ja pierniczę, to jest świetnie. I listy, te głupoty moje, co pisaliśmy, co ja pisałem, tak, ma, nie? I później tam gdzieś nad jeziorem sobie czytamy. I to wszystko też jest na wideo, są te zdjęcia zeskanowane. Ale jakby spotykając kogokolwiek, spotykasz jakąś koleżankę z podstawówki, z liceum, skądinąd i mówisz, no cześć, fajnie, co tam u was słychać, a co u Marcina, u Tomka, u kogoś tam, nie? Aha, no to tak, to przez głowę ci, choćby nie wiem, kto to był, jak cię, nie wiem, jarał, czy intelektualnie, czy wizualnie, no to jest takie z automatu, że no nie wpadasz na pomysł i mówisz, to ja chcę cię posiąść. Niech tamten spada, ja cię biorę. Zwłaszcza jak nic sobą nie reprezentujesz, bo wracasz z ulicy, nie? No głupota totalna, jak ktoś tak myśli, że tak może być. Natomiast tu ktoś mi się wkręca
przez sentyment i jakąś taką właśnie wzruszającą historię miłosną, potem dochodzi do tego, że jeszcze cię Zenek, bo wpadła na pomysł, że się rozwodzi, że my będziemy sobie układać życie gdzieś tam w Sobieszewie. Też mamy takie nagrania wzruszające. Ona się do mnie tuli i tak dalej. Się lepiej. Ja to dzisiaj zupełnie inaczej widzę niż wtedy. Ja jestem powściągliwy. A dlaczego jeszcze co mnie tak zraziło? I dlaczego miałem taką powściągliwość w sobie i dostałem światełko ostrzegawcze? To mnie bardzo wystraszyło też, bo jak załóżmy tam trzecie czy któreś spotkanie, właśnie tam czy przy okazji nogi, czy z jakichś zakupów, to ona mówi, pamiętaj, że jak spotkasz Zenka, to żebyś się nie przyjmował. Ona nie to od razu powiedziała. Na drugim czy trzecim właśnie spotkaniu, jak spotkasz Zenka, to on ci może powiedzieć takie coś, że ja miałem romans kiedyś tam z kimś, nie?